heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Love is older, older than a tree, yes, younger than a mountain, going like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. I hear the voice in the morning that she calls me. Radio reminds me of my home far away. And sometimes I got the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Cześć, tu Konrad. Witam Was w moim tutorialu na temat tego, jak zagrać Country Roads Johna Denvera, a później cover Justina Diaza, tak właściwie, bo to na tym się będziemy tutaj głównie skupiać. Jego wykonanie jest według mnie najlepszym wykonaniem tej piosenki, jakie kiedykolwiek powstało. No i co na pewno będziemy potrzebować? No, będziemy potrzebować capo, które mamy tutaj na pierwszym progu przy standardowym tuningu. Justin Diaz, jak pewnie zauważyliście, jeśli słuchaliście jego coveru, ma to capo na drugim progu, to dlatego, że jego gitara jest pół tonu w dół przestrojona, tak? Czyli normalnie on ma taki sam dźwięk na drugim progu, jak ja na pierwszym. No i tak, kwintesencją tego utworu na pewno jest bicie i to na nim się tutaj najbardziej będziemy skupiać, bo chwyty są tak banalnie proste, do tego przejdziemy później, to jest tak naprawdę 3 minuty wyjaśnień te chwyty. Bicie. Bicie polega na tym, że uderzamy w strunę E i A na przemian, a pomiędzy tymi uderzeniami tej struny A i A jest takie, czyli E, A, E, A, E, A, E. Ja tutaj czasem też trafiam w stronę D, to też jest optymalne zagranie, bo brzmi to spoko, można nawet grać E, D, E, A, E, D, E, A. Też brzmi bardzo fajnie. Aczkolwiek tutaj Justin w swoim coverze gra cały czas tą E, A, przemian. Przy większości chwytów jest E, A, przy niektórych chwytach zmieniają się te struny, które uderzamy, to będę na ten temat mówił później. Może pokażę to w mega spowolnionym tempie. Przy tym uderzeniu po tłumieniu strun możemy zagrać sobie dowolnie struny, jak nam się podoba tak naprawdę i zawsze to brzmi dobrze. Możemy na przykład grać tylko jedną strunę, a możemy grać wszystkie. Na początku tak będzie prościej, no bo nie trzeba mieć tyle precyzji, żeby grać wszystko. Po prostu wypracować sobie ten rytm, a później sobie kombinować z brzmieniem. Według mnie tak to brzmi najlepiej. Jak uderzam bardziej w te strony basowe na początku, to właśnie pomijając strony wiolinowe, albo wydepnęłam je tak tylko delikatnie, te strony wiolinowe, a bardziej skupiać się na basowych, przy tym intro przynajmniej.
zwrotkach możemy bardziej już jakby bawić się dynamiką, tak, i brzmieniem tych strun, tak żeby ten utwór brzmiał pełniej, był lepiej przez nas zagrany. Jeszcze raz. E, uderzenie, powrót, A, uderzenie, powrót, E, uderzenie, powrót, A, uderzenie, powrót, E. Przy uderzeniu tłumimy struny, przy powrocie gramy. Czyli jak gramy to uderzenie, to tutaj tą częścią dłoni blokujemy struny, żeby one nie zagrały. A później gramy z powrotem, to tą dłoń odrywamy. To jest takie dość skomplikowane na początek, więc radziłbym siąść przy tym nawet kilka godzinek, żeby dobrze to dopracować, żeby to brzmiało jak najlepiej, tak? Sam jeszcze nie dopracowałem tego do perfekcji, ale mi to brzmi fajnie. No i tyle by było, to było na tyle, jeśli chodzi o bicie, takie podstawowe. Jeśli jego się nauczy, możemy przejść dalej do zagrania całego intra. Tutaj mamy dużo fajnych smaczków w tym intrze. Zagram teraz w powolnym tempie całe intro. Czyli zaczynamy od po zagraniu hammer na strunie A, czyli hammer on, zagranie, uderzenie, zmiana chwytu na cat 9, czyli jest G, G, hammer, cat 9, G, 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 hammer, cat 9. Kolejną rzeczą jest tak. Hammer, cat 9, gramy, hammer, D, czyli G, hammer, cat 9, hammer na strunie D, hit D, czyli jeszcze raz, hammer, cat 9, hammer, D. W mega spowolnionym tempie. D mamy tak. Hammer, hammer. Czyli hammer. Pogubiłem się jeszcze raz. Od początku. Hammera. Cat 9. Hammer D. D. Zbicie. Sam wiem, jak to zagrać w spowolnionym tempie, ale czyli jest hammer, zagranie i zbicie. Na D jest jeszcze raz. Hammer, zagranie, zbicie i od razu zagranie D sus 4. Początku, po swoim tempie całość.
Pierwsza część intro, według mnie najtrudniejsza. Opanowanie tego może troszkę czasu zająć, zwłaszcza uderzenie precyzyjnie w te struny, na których używamy hammer-ona. To jest technik hammer-on, tak? To będzie dla Was najcięższe, więc na tym się skupiajcie, żeby precyzyjnie trafiać te pojedyncze struny, na których używacie hammer-ona, bo wtedy właśnie jakby to brzmienie tego hammera jest takie uwydatnione i cały utwór brzmi wtedy lepiej. Druga część intro. Zaczynamy tak samo jak pierwsza część. Hammer na, spicie, sad. Tylko później po sadzie gramy 2 razy. 3 razy w sumie. Dół, raz, niżej, góra. Czyli jeszcze raz, druga część intro. Albo od początku, całe intro razem z początkiem drugiej części. Hammera, zbicie, sad 9. Hammer D. Nie. Przepraszam, tutaj jeszcze jest jedna wstawka, pomyliłem się. Bo G jest jeszcze. Czyli odrywamy wszystkie 3 palce, zostawiamy tylko mały palec. I gramy hammer on na pierwszym progu struny B. I gramy to tak. Jeszcze raz w mega spowolnionym tempie. Przepraszam jeszcze raz. Ciężko jest wyjaśnić, jak to zagrać krok po kroku, bo tu dzieje się tak dużo, że trzeba jakby słuchać tej piosenki, ogarnąć tą rytmikę i wtedy próbować to. Ostatnia część intro. Znowu hammer na. Czyli hammer A, sad 9. Na sad 9 gram coś takiego. Zmieniamy na chwyt D, sus 4 przez G. To tak będziemy nazwać ten chwyt. Nazwijmy go po prostu D sus 4. Przepraszam, Dis sus 4. I gramy. Dobra. Chwyt Dis sus 4 tam następująco. Mamy tak. Na pierwszym progu, drugim progu struny E6, palec wskazujący. Na drugim progu struny G3 mamy palec środkowy. Tutaj. Drugi próg struny G3. I palce mały i serdeczny mamy ułożone tak jak do chwytu G-dur. I gramy stronę pierwszą, szóstą, przepraszam, czwartą i trzecią. I trzecią gramy 2 razy, tylko 4. raz już gramy po oderwaniu palca środkowego. W ten sposób. Chyba ta ostatnia
ostatnia część intro jeszcze raz. W spowolnionym tempie. Nie trzeba tak dokładnie trafiać też w te struny, chodzi o to, żeby to zagrać tak rytmicznie, a może na przykład być tak. Przepraszam, jeszcze raz. Możemy zagrać na przykład dwie struny i oderwać wtedy palec i znowu zagrać dwie struny i dalej słychać, że ten palec został oderwany i ten dźwięk się tam uwydatnia, tak? Zagram całe intro ostatni raz od początku w spowolnionym tempie. Takim już najwolniej jak się da, tak żeby sobie każdy mógł powoli to przeanalizować u siebie. Ta ostatnia rzecz w tym intro, zapomniałem o tym wspomnieć, to jest po prostu palcem wskazujący hammer-on na strunie G3. I to gramy w ten sposób, że gramy. Czyli nie po tłumieniu, po uderzeniu z powrotem strun gramy ten hammer. W spowolnionym tempie jeszcze raz. Jeśli uporamy się już z tym intro, myślę, że cała reszta piosenki będzie łatwym orzechem do zgryzienia, nie ciężkim. I będziemy musieli nauczyć się tylko kilku podstawowych chwytów. Te chwyty to... Będę nazywał chwyty te, jakbyśmy nie mieli tutaj tego capo. To są oczywiście wszystkie te chwyty są jakby o pół tonu wyżej, na przykład G to jest Giza, ale będę to nazywał jako G, żeby po prostu wszyscy wiedzieli, o co chodzi, tak? Więc G-dur, D sus 4. G-dur to każdy zna, są dwa palce tutaj, serdeczny i mały na dwóch strunach wiolinowych E1 i B2 na trzecim progu, palec środkowy na strunie E6 na trzecim progu i palec wskazujący na strunie A5 na drugim progu. No, każdy go zna, tak? Drugi chwyt D sus 4, ja go tak będę nazywał, chociaż to jest chyba D maj 7, tak patrzyłem ostatnio, nazwijmy go D sus 4. Palce serdeczne i mały tak samo jak do G. Palec środkowy, drugi próg, struna G3, palec wskazujący struna E6, drugi próg. Gramy wszystkie struny. Kolejny chwyt F, M, F mol 7. Palce tutaj wskazujący i środkowy przechodzą tym razem na piątą i czwartą strunę, tak? Na drugim progu. Później jest CAD9. CAD9 to po prostu palec środkowy i wskazujący dajemy o jeden próg niżej z chwytu G-dur. Tak, czyli mamy G-dur, próg niżej, CAD9. Jak widzimy, to te palce
serdecznie wskazujący cały czas trzymają nam się tutaj tych dwóch strun wiolinowych A1 i B2 i praktycznie rzadko będziemy je odrywać. Kolejny chwyt D-dur, każdy znak chwyt D-dur. A na pewno ludzie, którzy oglądają ten tutorial. Kolejny chwyt F-dur, będzie w bridge'u tylko raz użyty. C-dur, też będzie w bridge'u tylko raz użyty. Justin w swoim coverze gra trochę inaczej ten F-dur niż ja. On gra tak, robi tutaj poprzeczkę na tych dwóch strunach tylko palcem wskazującym i kciukiem tutaj na pierwszym progu też trzyma strunę E6. No a reszta palce układa się tak jak normalnie do chwytu F, tylko tutaj ten kciuk nam pomaga, tak? Jest z tego łatwiejsze przejście do chwytu C-dur, gdyby ktoś chciał, to może się nauczyć. Mi się nigdy tego nie chciało uczyć, zawsze wolałem normalnie chwycić F. Jeszcze jakieś chwyty są? To chyba wszystkie chwyty już, które zostały użyte w tej piosence. No więc jaka jest kolejność? Zwrotka i przejścia pomiędzy chwytami, jak to wygląda. Już bez introgram. Almost heaven. Czyli jest Almost heaven. D sus F mol 7. Jest takie przejście pomiędzy chwytami. Jest nawet ten D sus, czy nie F mol 7, czyli Almost heaven. D sus F mol. West Virginia. Almost heaven. D sus F mol. West Virginia. D sus Blue Ridge Mountains. Sad 9. Shanda G. Jeszcze raz. Wolniej. Almost heaven. Jesus F mol. West Virginia. Jesus Blue Ridge Mountain. Sad. Shenandoah River I na końcu. Love is older than a tree, younger than the mountains, growing like a breeze. I cały czas lecimy z tym flow, to bicie. Tylko na przejściach trochę się to zmienia, jest takie, czyli lecimy flow, bicie. Almost heaven, przejście, bicie znowu. Przejście bez zmiany chwytu takie jakby, czyli Almost heaven, przejście, West Virginia. Przejście jest takie, delikatna zmiana rytmu, tak? Jeszcze raz. Almost heaven, West Virginia. Blue Ridge Mountain, przejście Shenandoah River. Love is older than a tree, younger than a mountain. No, i dalej to leci tak samo. Wszystkie zwrotki dokładnie tak samo gramy. W pierwszej, drugiej zwrotce dokładnie cały czas jest to samo bicie, to same przejścia. Ostatni raz pokażę jeszcze w spowolnionym tempie. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Przejdźmy do refrenu. Refren również zaczyna się od chwytu G-dur. Również zaczyna się od standardowego naszego podstawowego bicia. Czyli Country roads, take me home. I później jest D na home, tak? Country roads, take me there. I tutaj możemy sobie grać normalnie to nasze standardowe bicie, bijąc na przykład czwartą i trzecią strunę. Albo możemy zagrać taki smaczek,
czyli country road, take me home. czyli Country road, take me home to the place I belong. czyli jest G, D, To the place F moll, I belong. Cat9 i później znowu to samo G, D, F moll 7 i Cat9. I zawsze ten refren leci tak samo. Na tym chwycie D można dodać ten smaczek, tak jak to przepraszam, nie John Denver, tylko Justin Diaz robi w swoim teledysku, w swoim coverze. Mniej więcej tak to. Ja to tak trochę na soul gram, więc nie wiem, czy to jest dokładnie to samo. Take me home. Jeszcze raz w powolnym tempie. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. A na chwycie Cat9, jak gramy sobie te swoje struny, to swoje normalne bicie, to w sumie lepiej jest grać strunę piątą i czwartą. Piątą i czwartą strunę gramy. Piąta, czwarta, piąta, czwarta, piąta, czwarta. Po struna tutaj tak nie pasuje trochę. Chociaż czasem mi się też zdarza jeszcze to grać, bo po prostu zapominam. Na koniec zostaje nam bridge. W bridge'u mamy następującą kolejność chwytów. F-moll 7, D sus 4, G, Cat9, G, D, czyli jeszcze raz F-moll 7, D sus 4, G, Cat9, G, D. To jest początek, a później jest F-moll 7, F, C, G, D. Brzmi to mniej więcej tak, w spowolnionym tempie. I hear the voice in the morning that she calls me. Radio reminds me of my home far away. And sometimes I got a feeling that I should have been home yesterday. Jeszcze raz. F-moll 7. I hear that sound this in the morning, yeah. Radio reminds me, yeah, of my dad home far away. F, And sometimes, F, C, G, yesterday. to flow cały czas utrzymujemy jakby ten rytm bicia. Jeszcze raz. I hear the voice in the morning that she calls me. Radio
reminds me of my home far away. And sometime I got the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, yesterday. No i później już refren, tak? Zaczynamy od G. No generalnie w piosence dużo takich smaczków, dużo ciężkich rytmicznych zmian. Trzeba naprawdę w spokojnym tempie sobie to dokładnie przeanalizować wszystko. Przede wszystkim nauczyć się właśnie tego bicia, tego flow, żeby trafiać po tych uderzeniach, żeby trafiać w pojedyncze struny. To takie jest to dynamiczne uderzenie i później takie nagłe zatrzymanie dynamiki tej ręki, uderzenie w tą jedną strunę. To jest ciężki orzech na początek. Później jak już to opanujemy, to cała reszta powinna być w miarę prosta i przystępna. Mam nadzieję, że pomogłem, że czegoś się nauczyliście tutaj, wynieśliście z tej lekcji. I mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, udostępnicie. I myślę, że w przyszłości nagram kolejne covery i kolejne lekcje. Także cześć, do zobaczenia.